Dzień dobry moi mili, w 2025 roku trzeci raz próbuję nagrać ten film. Pozdrawiam pana od wiertarki z nade mnie. Byłem z panem porozmawiać, obiecał, że już skończył. Cześć, wszystkiego dobrego w nowym roku, to mam jako pierwszy punkt programu. Mówi do was Bartek z kanału Coffee Doctor 2025. Widzicie już, co będziemy dzisiaj męczyć. Będziemy męczyć najwyższy model Nivony, jeśli chodzi o 8, serię 8101 była w grudniu, a to jest 8107 najwyższy model i on ma, słuchajcie, cold brew. Sprawdzimy, ale to na razie na bok. O, niech sobie tu stoi ładnie. Upaluchowane przeze mnie, nie ustoi. Nie ustoi. Dobra, niech leży. Słuchajcie, ogłoszenia parafialne. Dwie dobre wiadomości. Można już zamawiać kawę. Zła wiadomość, zdrożała. Zdrożała o 15 zł na sztuce. Wielu nowych widzów, więc pokrótce, dosłownie pokrótce powiem. Wiem, że dla wielu to nudne, jakie to są kawy. Ułożone nie po kolei, ale będę mówił od najsłabszej. Kofeinowo, bo smakowo są wszystkie wyraziste. Coffee Doctor zielona 85% arabika, 15% robusta. Coffee Doctor czerwona to jest bestseller. 60% arabika, 40% robusta. Pamiętajcie, im więcej robusty, tym mocniejsza kawa. Siekierezada, ja ją nazywam. Mocna dzida, nazwa tutaj z historii kanału wynikająca. 90%, ale tym razem robusty, słuchajcie, 10% arabiki. Wszystkie te kawy możecie zamówić pisząc maila, który wyświetla wam się właśnie tu gdzieś. Tu się pojawia kawa@coffeedoctor.pl, z czego wynika, że nie prowadzę sklepu, bo te kawy są wypalane na wasze zamówienie. Ja zbieram przez cały tydzień zamówienia, nagrywam ten film. Dzisiaj jest czwartek, mam zebrane z tego tygodnia zamówienia. Zamówienie poszło już do palarni, kawa będzie wypalona prawdopodobnie w poniedziałek, we wtorek przyjdzie do mnie, w środę jedzie do was. Tak to wygląda, wysyłka tylko impost. Jeszcze raz mail kawa@coffeedoctor.pl. Piszcie, Kofik chce kawę, Bartek chce kawę, doktorku chce kawę. Dostaniecie w odpowiedzi regułkę z informacjami jeszcze raz o tych kawach, plus jak ją zamówić. Jeszcze jedno ogłoszonko parafialne. Słuchajcie, powoli rozglądam się, tutaj prośba do osób z Warszawy, powoli rozglądam się za małym takim lokalem typu studio. On nie musi mieć witryny. Lokal na mały serwis plus studio filmowe, nazwijmy to. Potrzebuję niedużego lokalu, 20-30 metrów, w dobrych pieniądzach, centrum Warszawy lub bliska Praga. Jeśli ktoś gdzieś coś słyszał, piszcie maila. Pamiętajcie, biuro@coffeedoctor.pl albo kawa@coffeedoctor.pl. Oba te maile trafiają do mnie, piszcie. Bo szukam, to jest gdzieś tam na półrocze, ale szukam. Tyle, jeszcze raz moi mili, miło mi was widzieć. Nie wiem, czy pamiętam, jak się to wszystko nagrywa, ale chyba wszystko jest ok, nic z tyłu nie widać. Tak, z potworów to jestem ja i Czacha. Tutaj Hall of Fame, wasze prezenty. Jest mikrofon włączony. Pingwinos za kawami stoi, pozdro, dzięki za pingwinosa, to nie prezent dla mnie, tylko dla Goszy, no ale jest, stoi, tu się przyjął, ładnie wygląda, nawet się rumieni. Temat odcinka, słuchajcie, w grudniu testowaliśmy Nivonę, już będę mówił taką nomenklaturą jak jest 8101, tu mamy Nivonę, typ 1040, ale nas interesuje ten napis tu, spróbuję wam przyzoomować i oddalił, no życie, nie widać wyraźnie, Nivo 8107, najwyższy model z tych nowych modeli. Dla osób, które jeszcze nie wiedzą, jest to model z takim zaparzaczem cudacznym, który jest pozbawiony tego zaworu drenażu wewnątrz. Zawór drenażu jest wbudowany w zaparzacz. Co to zmienia? Ano użytkownicy Nivony dotychczasowych modeli wiedzą, że ten zawór drenażu był awaryjny, że zbierał się tam syf. Czemu mnie nie widać? Że zbierał się tam, słuchajcie, syf. No bywały z tym problemy, narzekali na to ludzie, psuło się to po prostu. Tu na ten moment jest to zmienione. Jeśli chcecie troszeczkę bardziej poznać historię, bo ja nie będę się drugi raz na ten temat rozwodził, jakie nastąpiły zmiany w stosunku do poprzednich modeli Nivony. Tu wam się gdzieś wyświetla na ekranie teraz miniaturka filmu z grudnia bodajże albo z listopada, gdzie o tym ekspresie półę niżej od tego, bo mamy 8101, 8103 bodajże i 8107, mogę się mylić, ale to jest najwyższy model z tej serii 8. Oczywiście nie zapomnijmy powiedzieć o kim? O Wojtku z serwisu Kawa Naprawa, bo to od niego użyczony ten oto ekspres. I od razu powiem, u Wojtka miał dzisiaj wrzucić na stronę, więc mam nadzieję, że do publikacji tego filmu to uczynił. U Wojtka ten ekspres jest przy 2-letniej standardowej gwarancji do kupienia za 6100 zł brutto. Do odwołania, więc zaglądajcie do Wojtka, tu wam się wyświetliły kontakty, kawanaprawa.pl. Wojtek jest z okolic Zamościa, czy z samego Zamościa.
I od razu uprzedzając krytykantów, zarzucacie mi, że wspominam o Wojtku. No słuchajcie, chłop mi przysłał ekspres. Do testów, do mordowania, do męczenia, do katowania, żeby wam go pokazać. Musiałbym ten ekspres kupić, żeby wam go pokazać, więc... Dlatego mówię o Wojtku, bo po pierwsze, jak sobie spojrzycie na ceny w internecie tego ekspresu, 600 brutto za ten ekspres. Myślę, że promocja niezła. Wojtek jest autoryzowanym sprzedawcą i serwisantem ekspresów Nivona, jego firma serwis Kawa Naprawa, więc to żaden wał, żadne cuda, po prostu na legalu Wojtek robi dla was specjalnie, dzięki temu, że ten ekspres mogę wam pokazać i we współpracy taką oto promocję. Ja z tego nie mam nic, poza tym, że mam ten ekspres do zabawy. No i słuchajcie, woda nalana, bo już nalałem. Przechodzimy do rzeczy, słuchajcie, mam tu punkt po punkcie. Chcę wam po prostu zrobić recenzję tego ekspresu taką prawdziwą. Nie będę wam czytał, dopóki nie będę musiał, bo pewnie może się będę musiał gdzieś podeprzeć parametrami. Nie będę wam czytał marketingu, jaki jest na stronie, czy tego, co jest w tej instrukcji. Nie będę się nią podpierał do momentu, dopóki nie będę musiał. No to lecimy po kolei, słuchajcie. Ja sobie zrobiłem parę punktów. Jeszcze ważna rzecz, żeby to wszyscy wyłapali, którzy na przykład nie dotrwają do końca tego filmu, bo podejrzewam, że będzie długi. Jest sobota, godzina 16 się powiększę, słuchajcie, nie mogę sobie przypomnieć. Dzisiaj godzina 16, macie film na temat tego ekspresu. Wszystko to, co mi przyszło do głowy, dzisiaj powiem o tym ekspresie. Natomiast, i to będzie zasada przy testowaniu jakichś nowych urządzeń, najbliższy poniedziałek to będzie, dzisiaj mamy sobotę, czyli mamy 18 stycznia, 19, 21 stycznia o godzinie 19 zapraszam was na live z tym ekspresem. Czyli wszystkie, jakiekolwiek pytania, jakie mi nie przyszły do głowy, pomysły, szczegóły dotyczące tego ekspresu będziecie mogli w poniedziałek zadać, ten ekspres tu będzie stał, będziemy mogli na żywym organizmie odpowiadać na wasze pytania, więc najbliższy poniedziałek o godzinie 19 live. Subskrybuj, żeby nie przegapić. Wracamy na podgląd ekspresu, bo to on jest tu bohaterem, ja się chowam do rogu. Podstawowe rzeczy, wymiary, waga. Nie wiem ile waży, ale czy waga ekspresu automatycznego jest tak naprawdę ważna? Słuchajcie, wymiary, szerokość, komisyjnie. Będzie ostrzył na front ekspresu, no ale widzicie, 24 cm. Długość stacką 40, powiedzmy 8 cm. Wysokość samego korpusu 34 cm. Jak zlicujecie ekran, ale jak chcecie podnieść wylewę, no to ja bym strzelał, że koło 41 cm. I tu ważna rzecz, o to często pytacie. Wysokość filiżanki maksymalna. No moim skromnym zdaniem 14 cm wejdzie. Tutaj można robić takie wałki, wiecie. Wiecie jakie wałki, jak się ktoś uprze. I wtedy można trochę podpicować, nie? Tu mamy... To było tu, stąd to wypadło? Stąd to wypadło, o. Bo wtedy można, jak macie dosyć wąską szklankę, już teraz kombinatorykę, słuchajcie, uprawiam. No to na upartego wciśniecie tutaj tak z kosem 17,5 cm. Ale mówiąc poważnie, no wejdzie wam tu 14 cm na styk szklanka, nie więcej. No to lecimy, słuchajcie, co ja tam mam jako drugie. Jakie to kawy robi? Żeby sprawdzić, jakie to kawy robi, wypadałoby włączyć ten ekspres do prądu. Czy włącznik jest z tej strony? Tak, no to odpalamy. Jakaś szklaneczka by się przydała. Widać ekran? Widać, bardzo ładnie widać ekran. Można nawet jeszcze trochę przyzoomować. O. Napełnij system. Czyli został odparowany do transportu. Bardzo dobrze. Czekamy. Napełnił się system. Ja mam, słuchajcie, tutaj wiaderko swojej kawy śrutu, tak zwanego. Śrut. Zaraz wam powiem, o co chodzi. On się teraz wypłucze, niech on się płucze. Śrut to jest kawa dokładnie ta, którą wypijecie. Tylko przeterminowana, jakaś zleżała, po prostu, no nie sprzedaję wam zleżałej kawy, więc ona mi jako śrut, tak się mówi w slangu serwisowym chyba, no służy jako, żeby nie kupować specjalnie kawy do testów. Więc ona jest pełnoprawna, tylko po prostu, no, nie jest już kawą, którą powinno się sprzedawać, bo już trochę leży. Ja jej tu zasypuję jak cię mogę. Nie za dużo, nie za mało. Jak wam się ten ekspres podoba? Bo on sprawia takie pierwsze wrażenie, słuchajcie, i tak samo mówiłem na filmie, gdzie testowaliśmy niższy model, takiego Plastic Fantastic, ale ja wam powiem, że to jest tylko takie pierwsze wrażenie. Potem, jak się jakby troszeczkę poobcuje z tym ekspresem, no to on jest fajny, on jest naprawdę fajny, to nie jest taki najtańszy plastik, wiecie, ta klapka
swoje waży, ona ma tu uszczele. Taki kurczę jest minimalistyczny moim zdaniem ten ekspres. Ciężko mi powiedzieć, wiecie, no o gustach się nie dyskutuje, więc jednym się podoba, drugim nie. Mnie się na początku on nie podobał, jak go pierwszy raz w życiu zobaczyłem. Teraz uważam, że okej. Padają zarzuty, bardzo często w komentarzach czytam, że mówicie, że wszystko plastikowe, tacki plastikowe, ale w większości ekspresów, słuchajcie, plastik jest wykorzystywany, bo to jest woda, to jest mleko, kawa jest kwasem. Wszystkie takie, kto ma metalowe tacki, bo w starszych ekspresach były popularniejsze, ten wie, jakie to robi wrzery, słuchajcie. Menu. W ogóle sprawdźmy. Ja teraz przejadę na menu bliżej. O. Ile on kaw zrobił, bo to nie jest nowy ekspres. O, widzicie, co będziemy testować? Widzicie to? Wiecie, że ja uważam, że... Pamiętajcie, cold brew robi się dobę. No ale zobaczymy, co on potrafi. Ja to z przymrużeniem oka traktuję te kawy zimne, ale zobaczymy. Na razie ustawienia, statystyki, sprawdźmy, jak bardzo zostałeś ty już wymęczony, ekspresie. No właściwie niepotrzebnie jest to, żebym wam czytał. Macie wszystko czarno na białym na tym bardzo czytelnym ekranie. Ile w sumie zrobił kaw? 307, jak widzicie, chillet espresso, chillet kawa, chillet americano nie jest za często korzystane. Tak naprawdę americano, macchiato, espresso też mało. Dziwne. No i to wszystkie statystyki. Czyli to jest świeżyzna, słuchajcie, on nie zrobił 500 kaw. Mamy Bluetooth, też chcę wam pokazać aplikację, no ale to lecimy, słuchajcie, po kolei. Wysokość filiżanki 14 cm mamy ustalone. Zróbmy jakąś kawę w ogóle na dzień dobry. Niech on się zagrzeje, chłopaczyna. Pytanie, jakie robi kawy? Zacznijmy od tradycyjnej. Moc, to nie jest dotykowe, nie jest. Moc 5 ziarenek, 50 ml. Nie wiem, co to oczko znaczy, ale się dowiem. Moc aromatu 4, 5, ja chcę 5 na maksa. Aromat intense, aha, tu można sobie zmieniać. Harmonic constant. Wszystko pewnie jest w instrukcji obsługi. Intensywny, ja zawsze intensywny, bo ja muszę mieć kawę mocną, intensywną, no ale dobra, niech parzy. Wziąłem specjalnie jakąś musztardówkę. Wylejmy wodę. Musztardówkę, żebyście widzieli, co tu się tak naprawdę dzieje. Tu mam miseczkę na zlewki, ale główny bohater... O. Ja już znam ten ekspres, bo słuchajcie, poza tym, że on ma dodatkowe funkcje, to on się niewiele tak naprawdę różni od poprzednika. No ale testujemy. 50 ml. Espresso. Czyli idziemy punktem, jakie kawy ten ekspres robi. No kawa, myślę, że się pięknie zaparzyła. Co tu więcej dodawać? Zaraz zaparzymy, teraz się już ekspres rozruszał. Ja oczywiście sprawdzę fusy. Jak one wyglądają? A wyglądają, no właściwie mogę wam pokazać. Wyglądają one w następujący sposób, czyli uważam, że można by było ustawić trochę drobniej, ale nie jest źle, więc zostawmy, nie kręćmy. Regulacja młynka znajduje się pewnie pod pokrywą. Tak, jest na środku i tak zostawmy. Ważna rzecz, tu już macie regulację młynka 5-stopniową z tego co widziałem, nie 3-stopniową. Niwony, te poprzednie modele, no miały marny zakres tej regulacji. Ja tu muszę dbać, słuchajcie, o wygląd tego panelu, bo jest naprawdę ładny. No ale paluchuje się, słuchajcie, no dotykamy to, więc zapaszmy to espresso jeszcze raz. To wylewamy. I działamy. Można obniżyć w ten sposób. Czy ja mam mleko? Oczywiście, że mam mleko. Jestem przygotowany, słuchajcie. Mleko przypadkowe, pierwsze z brzegów w markecie wzięte. No i tak jak widzicie, możecie sobie w trakcie regulować. Ta filiżanka ma bodaj 60 ml, więc sobie zmieniłem. Przerwałem. Ajajajajaj, niecierpliwiec. Zrobimy jeszcze raz. Słuchajcie, nic się nie dzieje. No to parzymy. Jedna filiżanka. Aromat. Nie bardzo wiem, jak się to obsługuje. O. To trzeba wyczuć po prostu.
No bo teraz już nie mogę wrócić. No tak. Poziom to było... Słuchajcie, na logikę, chłopie, myśl. Ilość namielonej kawy możemy zmieniać w trakcie pracy młynka. To jakby sensowne, bo jak młynek już zakończył mielenie, no to nie możemy domielać. Aromat pewnie przed samym rozpoczęciem parzenia. Tu pewnie chodzi o preinfuzję, być może o ścisk zaparzacza. Trzeba by się było dokształcić. No i ilość 50 ml, tak jak mówiłem, filiżanka ma 60 ml, więc by się zgadzało. Ale spójrzcie. Na zwietrzałej kawie. Pamiętajcie, że robię to na kawie, która już troszeczkę poleżała, tak minimum ze 3-4 miesiące. Wygląda to całkiem nieźle, słuchajcie. Dobra. Jak widzicie, kawę parzy, bez żadnego problemu. Jakie mamy kawy? Espresso, standard. Wszystko programowalne, to widzicie na ekranie. Słuchajcie, to wszystko możecie sobie programować, zaraz do tego dojdziemy. Americano. Ja zawsze się zastanawiam, czym się różni. Aha, no kawa to po prostu zaparzy wam 120 ml kawy. Już wiem, czym się różni. Po prostu zmieli, zacznie parzyć, naleje 120 ml, czyli pewnie 2/3 tej filiżanki. I tyle. Americano, macie fajnie to zobrazowane, to jest kawa z dolanym gorącą wodą. I sprawdźmy, czy on tak robi. Bo większość ekspresów dawno, dawno temu Americano nazywało po prostu kawę zaparzoną dużą ilością. No to lecimy. Od razu sprawdzamy. Aromat na maksa. W trakcie mielenia, teraz potwierdzimy to, co mówiłem, mogę zmieniać aromat. W sensie, aromat w sensie ilość kawy. Tu chcę intensywny. No i teraz jestem ciekaw, jak on to zrobi. Zobaczcie, ilość kawy 120 ml. Ale kafe Americano 180 ml. Czyli w teorii on, powiedzmy, że zrobi teraz... Americano ja robię tak, że robię espresso i dolewam wrzątku. Czyli zróbmy 50 ml, ale widzicie, tu się stosunkowo zmieniło na 110. No zobaczymy. I teraz teoretycznie powinien dolać wrzątku te 60 ml. To jest wtedy fachowo zrobione Americano zgodnie ze sztuką kawową. O, widzicie? I to jest prawdziwe Americano. Ja bym nawet... O, mogę sobie teraz to zwiększyć, widzicie? Ilość wody. No to powiedzmy, że... No wiecie, tutaj można sterować, widzicie, zmieniają się zarówno te wartości, jak i te. Ale to jest prawdziwe, wreszcie prawdziwe Americano. Nie przelane przez przeparzone fusy, tylko prawdziwe. Mamy to zaliczone, słuchajcie. Bardzo duży plus. Większość nowoczesnych ekspresów już to robi, ale na przykład wiele starszych ekspresów sprzed paru lat konstrukcji Americano robiło po prostu. Cały czas parzyło kawę w opór. To nie jest prawdziwe Americano. Idziemy dalej, słuchajcie, bo ten film będzie trwał strasznie długo. Cappuccino. No, cappuccino. Cappuccino. Ja nie mam filiżanek do cappuccino, ale mam moją niezawodną musztardówkę, którą słusznie rozpoznaliście przy poprzednich filmach, że to po musztardzie z Biedronki. Słuchajcie, jak coś jest głupia działa, to znaczy, że nie jest głupie. Stara i dobra zasada. No to walimy cappuccinę. Świeżo otwarte mleko. Jak ja się tu nie narozwalam tym mlekiem, to będzie cud. No i co? Nie będę tu nic zmieniał. Mamy 200 ml. Aromat oczywiście daje na maksa, to daje zawsze na maksa, no więc ognia. Jedna filiżanka, to się zgadza. Tu dajemy na 5, bo ja po prostu lubię, jak kawa jest siekierą. Harmonic, Intense. To trzeba by doczytać, czym się różnią te aromaty. Intense, Harmonic, Balance tam było, tak? No i piana. Czekamy. Słychać, że leci pianka. Ja będę to zmniejszał, żeby mi weszło do filiżanki. Spokojnie by się zmieściło. Ilość kawy. Bardzo szybko spienia mleko, to mu trzeba przyznać, i spienia dużo ciszej niż większość ekspresów. Ja mam takie porównanie, słuchajcie, z Jurą Eną Micro 15-letnią, którą mam w kuchni. No jest ciszej. Czy piana jest tak aksamitna? Myślę, że jest dokładnie tak aksamitna, aż jestem zaskoczony. W starszej Niwonie nie była taka ta piana aksamitna, bo Jura Ena, w ogóle Jura ma specyficzną tą pianę, bardzo, bardzo aksamitną, to trzeba Jurze przyznać, taką puszystą, ale tu widzę, że jest nie gorzej. Niech się zaparzy to cappuccino. Fajnie widać, prawda?
No jeszcze. Patrzcie, do mojej szklanki dopasowane. Zaparzona. Spójrzcie, spróbuję wam pokazać, jak ta pianka wygląda. No, mam tu taki pędzelek, słuchajcie, skorzystajmy z niego. Widzicie? Ktoś się czepiał mnie, jak testowałem tą poprzednią Nivonę, że nie zrobiłem testu piany. Uważam ten test za durny. No ale już na upartego, widzicie? Bardzo ładnie widać strukturę tej piany. Już bliżej chyba nie zbliżę, bo już nie wyostrzy. No. Poprzednie Nivony takiej aż tej piany nie robiły. Tak mi się wydaje, mogę kłamać, ale jedno wiemy na pewno. Ta, gorące. Ta robi tą piankę rewelacja, słuchajcie. Rewelacja naprawdę. I tu bez fałszywej skromności jestem szczerze mówiąc zaskoczony, jak ta piana została tutaj. No, nie ustępuje już, słuchajcie. Nie wiem, zmienił się prawdopodobnie zawór ceramiczny. Coś musiało zostać zmienione. No nie mam niestety pozwolenia na grzebanie we wnętrzu tego ekspresu, ale zmieniło się na pewno, bo ta pianka jest rewelacja. Pukanie z pieniacza to później, pamiętajcie, żeby to robić, jak kończycie już daną sesję kawową. Lecimy dalej. Cafe latte, czyli to będzie prawdopodobnie kawa. Jedziemy z nią. Cappuccino to kawa z pianą mleczną, więc latte to będzie, moim skromnym zdaniem, już nie będę przestawiał, niech się robi samo, kawa z mlekiem. No ale słuchajcie, prosiliście po tych testach z zeszłego roku, prosiliście, żeby pokazywać wam, jak te ekspresy pracują, że nigdzie nie można tego zobaczyć, że ciężko jest w marketach prosić się, żeby odpalono ekspres. No to trzeba być cierpliwym, ale pokażę wam wszystkie funkcje tego ekspresu. Tak, nie leci teraz piana, leci po prostu mleko. Będzie to widać, jak zacznie lecieć kawa. Powiedzmy, że wystarczy, szkoda marnować, efekt już będzie widoczny. Czekamy. Fajny ekspres, naprawdę. Uważam z ręką na sercu, że to fajny ekspres. 6100 zł brutto. Cena okazyjna. Czy ten ekspres jest wart tej ceny? Słuchajcie, to już wy musicie sobie sami na to pytanie odpowiedzieć. Tak, tu mamy kawę latte, czyli kawa z mlekiem tak naprawdę. Jak widzicie, piany praktycznie nie ma. Po prostu kawa z mlekiem, no. Kawę latte, słuchajcie. Nic dodać, nic ująć. No dobra, to jeszcze nam zostaje najważniejsze, choć dla mnie istnieją, słuchajcie, jeśli mielibyście zapytać, dla mnie istnieją właściwie 3 kawy. 4. Espresso, americano, cappuccino, czasem latte, ale najczęściej piję cappuccino, jeśli już piję białą kawę. No ale dobra, to zróbmy tą trójwarstwówkę na tej szklance. Dosyp ziarnka kawy, czyli jest czujnik. Nie okłamali. Czyli jest czujnik. No to dosypujemy. Odkładamy. Zamykamy. Żeby nie ulatywał aromat, choć tak jak mówiłem, ta kawa już jest lekko zwietrzała. I ogień na macchiato. No dobra, zobaczmy, jaką on ma tu procedurę. Jedna filiżanka. Tu damy aromat na maksa, bo akurat przyuważyłem. Aromat intense, czyli najintensywniejszy, jaki może być. Jedziesz, maleńka, jedziesz. Teraz będzie leciało piana. To chyba... Teraz leci piana. Słychać, jak się rusza zawór ceramiczny. Ja muszę tylko wycelować, czyli puścił trochę mleka gorącego. Dodaję teraz piany. Chyba się zmieścimy. Tak czy nie? No dobra, stop, bo mi się przelejesz. W tej chwili powinna dolecieć kawa i według moich założeń, ponieważ na dnie jest mleko, powyżej jest piana, to ta kawa się powinna rozwarstwić po środku. To nie jest oczywiście filiżanka do latte macchiato, no ale pracujemy na tym, co mamy. I tak każdy, komu to postawicie, poza tym, że ładnie wygląda, za chwilę sobie to zamiesza. No ale się rozwarstwia. Powoli będzie zaraz to widoczne. Żeby się nie przelało, bo po co mamy nabroić.
Widać? Jak pomalutku robi się dokładnie to. Ta szklanka powinna być wyższa, węższa, ale robi się dokładnie to, co jest na przepisie. Fajne jest to menu obrazkowe, naprawdę. A nie będę ruszał, popatrzmy chwilę. Tu już się dzieje magia z tyłu. Robi się przelewka, robi się rozwarstwienie, ja strasznie lubię na to patrzeć. Tu się normalnie góry, doliny rysują. No rewelacja, ale to jest rewelacja, słuchajcie, no dobra kawa, dobry ekspres, dwupoziomowość jakby zaworu ceramicznego, to było już w poprzednich modelach, że ma pozycję napowietrzania, zamyka powietrze, wtedy leci wam podgrzane mleko, tak jak widzieliście przy kawie kafe latte, czyli kawa z mlekiem, lub przekręca się dopuszczając przez napowietrzacz powietrze i tworząc pianę i w ten sposób jesteśmy w stanie stworzyć tą kawę trójwarstwową, o tu teraz to ładnie widać nawet, no ewidentnie. Wiadomo, to się cały czas miesza, no. Ale ewidentnie, no jak zasłaniam, to nie widzicie, widać, że ta kawa ma 3 warstwy. Tu trochę, no teraz widzicie, jak ruszam, to się zaczyna mieszać. Więc to działa, to jest efektowne. Tak jak mówię, ja piję z reguły cappuccino, bo dla mnie kawa nie musi wyglądać. Oczywiście inne jest podejście w kawiarniach, bo tam kawę kupujemy też oczami. Mleko spienione, tutaj jakby nie będę wam, bo to kolejna funkcja, pokazywał, po prostu spieniamy samo mleko. Czyli dzieciaki będą szczęśliwe, będą mogły pić babycino z dorosłymi. Gorąca woda, owszem, również można. Moja kawa, podejrzewam, że tu można sobie zaprogramować, zaraz do tego dojdziemy. Ja teraz, słuchajcie, chcę przejść do tego. Na razie bez czytania instrukcji. Tak jak mówiłem, instrukcją będę się podpierał dopiero jak będę musiał. Chilled Espresso, słuchajcie. Podstaw, naczynie, chłodzenie systemu. Czyli pewnie on się musi schłodzić. Tylko teraz ja, słuchajcie, muszę sobie porządnie... tym sobie opłuczemy. Podstaw naczynie, czyli jemu pewnie chodzi o to, żeby się wychłodzić. Czyli przepuszcza przez siebie wodę, żeby schłodzić system. No i zresztą tak jak mamy napisane. Przy tak dużych ekranach w ekspresach jest fajne to, że macie wszystko obrazkowo, macie wszystko graficznie, bardzo łatwo. Podejrzewam, że w trakcie konserwacji tego ekspresu również wyświetlają się grafiki. Bardzo fajnie to jest zrobione, bo prowadzi was za rączkę i macie obrazek, wiecie co robić. Ciepła ta woda, gorąca. Ile ty się będziesz chłodził, chłopaku? No zobaczymy. Nigdy w życiu nie pracowałem z mrożonymi czy tam zimnymi kawami w ekspresie automatycznym, także odkrywamy to, słuchajcie, razem. O, już nie parzy. Czyli się chłodzi. No to czekamy. Ja sobie przy okazji tą filiżaneczkę opłuczę. Chilled Brew. Podstaw filiżankę pod wylewkę. Słuchajcie. To teraz już jest nowe dla nas wszystkich. Więc ja muszę sobie wyczyścić filiżankę, bo tym razem będę chciał się tego napić. Bium w dół. Przetrzyjmy, żeby ładnie wyglądało. No i dalej pokrętłem. Jedna filiżanka. Czyli on zaparzy po prostu kawę na zimno. Bardzo mocna. Ciekawe, ciekawe. No dawaj te 50, tak jak masz zaprogramowane. Nie znam się na tych kawach, więc idziemy tak jak przewidział to producent, słuchajcie. Tutaj nie będę spowalniał procesu, nie będę robił cięć, przyspieszeń. Chcę zobaczyć, jak to się będzie odbywało. Napompował ciśnienie. Czyli to jest prawdopodobnie, słuchajcie... Gdzie ja mam termometr? No nie mam. Po prostu kawa parzona na zimno. Zmielona kawa zaparzona zimną wodą. I pewnie będzie sobie tutaj tak cykał. O, no właśnie. Ja akurat smak cold brew, słuchajcie, znam, bo sam niejednokrotnie robiłem cold brew. Dzięki, Artur, pozdrawiam. Artur mi tutaj sprzedawał tajniki. Piłem parę razy już od jakiegoś czasu cold brew w kawiarniach. No tutaj akurat nazywa się to Chilled Espresso, więc nie porównujmy do cold brew, ale generalnie cold brew musi się robić około doby, więc słuchajcie, wygląda to zachęcająco, powiedzcie. Jest
no może zimne to nie, ale w temperaturze pokojowej. Co wam mogę powiedzieć o tym smaku? Kwaskowe, bardzo mocno kwas wyciągnięty. Nie jest to złe, ale jest to takie dosyć wodniste, słuchajcie. Czy mógłbym się stać tego fanem? Nie sądzę, słuchajcie, mówię wam od razu szczerze. To jest taka, jak przestygnięta kawa, tak w dużym skrócie. Nie ma tego takiego, słuchajcie, jak wam kawa wystygnie, ona robi taką się taka goryczkowa. Tutaj tej goryczy nie ma. Co ciekawe, bo cold brew lubi być goryczkowe. Natomiast no ja mam takie wrażenie, jakbym pił troszeczkę rozwodnioną kawę, ale generalnie nie mówię nie. Co my tu jeszcze mamy? Chillet kawa i chillet cafe americano, czyli to są po prostu odmiany tej espresso. Ja sobie zrobię jeszcze jedną, pozwólcie, bo może teraz będzie jeszcze chłodniej. Latem, dorzucając do tego kostek lodu i jakiegoś syropu, miałoby to sens, słuchajcie, bo no cold brew bardzo często jest zaprawiany jakimś syropem smakowym, a wtedy tak naprawdę czujecie smak syropu zamiast kawy, więc czy ma to sens? Ja bym to traktował jako bajer, słuchajcie, i to było odzwierciedlone, widzieliście w statystykach testowych tego ekspresu, gdzie tak naprawdę teraz będą chyba 3 czy 4 zimne kawy zrobione na tym ekspresie. No dawaj. Jest to bardzo delikatne. Ja akurat w kawie lubię, jak jest pazur. Natomiast ten napój, nazwijmy to chilled espresso. No jest to taki napój, no. Jakby do tego dodał bitej śmietany, cukru. No ale wtedy, słuchajcie, zabijacie smak kawy. Generalnie jako opcja pokazałem, natomiast ja nie jestem przekonany, słuchajcie, do tego. Ale teraz jest, słuchajcie, wszystkie nowe ekspresy mają mrożoną kawę, nazwijmy to. Tu jest to przynajmniej fajnie napisane, to jest schłodzone espresso. Bliżej jest to prawdy niż jakieś cold brew czy mrożona kawa, bo no, mrożoną kawę możecie tak naprawdę nasypać lodu do filiżanki i zrobić gorącą kawę do tego lodu i też będzie mrożona. Więc nazewnictwo jest tu moim zdaniem trafne. Wygląda ładnie ta kawa. No słuchajcie, nie powstydziłbym się podać takiej kawy. Wiadomo, tej kremy nie ma tyle. Zobaczcie, tu się nawet dzieje podobna magia w mniejszym stopniu niż jak w gorącym espresso. No ale to są, słuchajcie, takie... Ta druga jest zimna już, naprawdę. Ta pierwsza jeszcze nie była taka do końca wystudzona. Tu już ewidentnie jest to chłodne. Mnie w tym trochę brakuje smaku, słuchajcie. To nie to. To nie to. Jest jako opcja. Nie jestem jakby... Jestem w stanie zrozumieć fanów takiego napoju. A jeszcze jak dodamy do tego jakiejś wanilii czy czegoś, to... No to pewnie można to pić. Przejdźmy sobie teraz w ustawienia. Może tak, może zróbmy płukanie spieniacza. Pokażę wam, bo to już w starszych niwonach było jako funkcja. Płukanie spieniacza. On tutaj krzyczy o to płukanie spieniacza. I tu jak sobie zawsze, zresztą w niwonach serii 9 chyba też tak było, z tego co pamiętam. Jedziemy sobie w menu na sam koniec na prawo. Wciskamy OK. On nas prosi o włożenie tego węża tu, bo to gniazdo jest tu specjalnie po to. Pamiętajcie tylko, bo to widziałem u klientów swoich, że wężyk od zewnątrz nie ma szans się sam wytrzeć. Tak naprawdę ten wężyk i tak warto wziąć pod kran. No ale zobaczcie, co on będzie robił. Podstaw naczynie, czyli instruuje nas tutaj za rączkę. Przetrzyjmy, żeby było czysto. On w tej chwili dokona płukanie spieniacza wrzątkiem, z tego co pamiętam odkazi je parą. No, a w międzyczasie jak to robi, to przypomnę wam jeszcze raz, że ten ekspres mamy do zabawy na dziś i na najbliższego poniedziałkowego live'a dzięki Wojtkowi z serwisu Kawa Naprawa z Zamościa, więc wpadnijcie do niego na stronę. Wojtek przygotował dla was na tą okazję fajną promocję, 6100 zł brutto za taki ekspres z 2-letnią gwarancją. Tylko u Wojtka to jest cena naprawdę dobra na tle cen, jakie możecie zobaczyć w internecie, więc kontaktujcie się bezpośrednio z Wojtkiem, tu wam się pojawia kontakt www.kawanaprawa.pl Zamość. A my działamy dalej. Tak jak widzicie, w tej chwili trwa odkażanie parą tego systemu, właśnie pewnie skończył. No i to właściwie, jeśli chodzi, słuchajcie, o rodzaje kaw, jakie ten ekspres robi, wszystkie podstawowe, pokrótce. Espresso, kawa, americano, czyli z dolaną wodą, cappuccino, czyli kawa z pianą mleczną, cafe latte, czyli kawa z mlekiem tak naprawdę,
latte macchiato, czyli kawa z mlekiem i z pianką mleczną trójwarstwowa, ta taka najbardziej, słuchajcie, efektowna piana dla dzieciaków. Ktoś może sobie spienić mleko, żeby się go po prostu napić. Woda. No i moja kawa to prawdopodobnie możecie sobie tutaj dowolną kombinację skonstruować. Zaraz do tego dojdziemy. Słodzone espresso, słodzona kawa, słodzone americano, czyli zimne odpowiedniki tych trzech kaw. Co mam dalej? Cold brew to właśnie było, to mam zapisane. Piana, test łyżeczki, pokazałem wam na pędzelku. Piana godna naprawdę najlepszych topowych ekspresów. Nie do przeskoczenia, już lepiej jak samitnej tej piany się nie zrobi. No to jeszcze przejrzyjmy te ustawienia, słuchajcie. Padały bardzo często pytania, jakie można... Może ja wam teraz zbliżę. O, przetrzemy tutaj ładnie, żeby to godnie się prezentowało. Chociaż, słuchajcie, ja jestem akurat tutaj pudrowania przeciwnikiem i lecimy. Ja też patrzę w podgląd. Powiedzmy, przy cappuccino bardzo często pytacie, jakie można proporcje maksymalne zastosować. No tutaj to wiadomo, aromat możemy ustawić od 1 do 5. Tu akurat chodzi o ilość namielonej kawy, czyli o moc kawy. Aromat Harmonic, Intense, Constant, Dynamic, Quick. Wiecie co? Sposiłkujmy się tutaj instrukcją, bo jestem ciekaw, co te aromaty oznaczają, chociaż tu będzie pewnie napisane to w sposób matetindodi, ale no sprawdźmy. Jest instrukcja w 5 językach, jest instrukcja po polsku, więc skoro tą tajemną księgę, słuchajcie, mamy przed oczami, no to ja wiem, że to jest tajemna księga, ale skorzystajmy z niej. Może się ta balans bieli tu ustawić poprzez zmianę profilu aromatu Quick, Dynamic, Constant, Harmonic, Intense. Zmienia się proces parzenia i stopień ekstrakcji ziaren, a przez to smak przyrządzonej kawy. Aroma Balance System na stronie 16. Ten Aroma Balance System, ja wam od razu powiem, sorry Niwona, to są wszystko nazwy marketingowe, no ale zobaczmy, co się za nią kryje według producenta. Na stronie 16 nie ma nic na temat Aroma Balance System, moi drodzy. Profil aromatu Quick umożliwia szybsze przyrządzenie kawy. Czyli tak naprawdę to są jakieś kwestie przepływu wody, długości ekstrakcji, długości pewnie infuzji, szmery bajery. Aroma Balance System. Urządzenie Niwony jest wyposażone w Aroma Balance System, który wydobywa z kawy optymalny aromat dla każdego gustu. 3 profile aromatu Quick, Dynamic, Constant, Harmonic, Intense. 5 chyba jest. Zapewniają różny smak kawy przy tych samych ziarnach, tej samej mocy i ilości wody. Profil aromatu Quick umożliwia przy wybranych aromatach szybsze przyrządzanie kawy niż w porównaniu do innych profili automatu. Aromatu, nie automatu, chłopie. No i to właściwie tyle w tej kwestii. Czyli niewiele się tu dowiedzieliśmy, ale pewnie jest tak. Stały aromat, harmoniczny, intensywny. Wiecie, to są nazwy własne. Ciężko się tu wypowiadać. Testy. Te same ziarna, robimy 5 kaw i testy. Słuchajcie, przepisy na kawę. Mieliśmy sprawdzić tutaj przykładowo, na przykład w cappuccino, bo mi się wycofało. Zostawiamy na 4. Harmoniczny. Ilość. Łączna ilość, czyli rozumiem, to jest łączna ilość kawy. Maksymalnie 360 ml. Tylko pamiętajcie, to jest mleko plus kawa. No dobra, ustawmy 360 ml. I tutaj mamy proporcję kawy do mleka. Kawy możemy maksymalnie ustawić 180. I mleka też możemy ustawić maksymalnie. A jak zjedziemy, powiedzmy, że mleka tylko 50. To czy teraz mogę tu więcej? Aha. Czyli tak to działa, słuchajcie, że muszę sobie tutaj teraz balansować pomiędzy... No jest to tak... Nie wiem, czy to mogłoby być zrobione lepiej, czy nie. Teraz już 290 ml tylko. Piany 115. O, widzicie? I jest to w pewien sposób dziwnie zrobione, bo ja bym widział to tak, żeby procentowo na przykład było. Czyli ustawiam maksymalną... Jak to mieliśmy? 180 chyba i 180. Tak było pierwotnie. 175 nagle. 355, 360 ml bierzemy przez pół. Ja bym to widział tak, że 360 ml maksymalny rozmiar kawy cappuccino, a tu procentowo, bo widzieliście, ja teraz tak, przytnę sobie mleko 80, to teoretycznie tu powinienem móc dodać 80. Ale nie mogę, bo mogę dodać tylko 60. No sami widzicie, jak to działa. Ciężko mi to wytłumaczyć, ale widzicie, jak to działa. No a powiedzmy, że
chciałbym maksymalna ilość wody w espresso sprawdzić. Tutaj mamy ilość temperatury do wyboru, normalna, wysoka i tak dalej. Ilość live. Nie wiem, o co chodzi. Aha. Czyli to jest programowanie na żywym organizmie. Fajnie, że jest taka opcja. Bo fajnie, bo macie jakąś swoją filiżankę ulubioną, chcecie, żeby zawsze było czubato, więc ekspres wam mieli. Zaprogramujmy pod moją filiżankę. Pewnie się nagrzewa grzałka, bo byłem na kawach mrożonych. On dopóki się z tego trybu nie wyjdzie, pewnie na kawach chłodnych, dopóki z tego motywu się nie wyjdzie, no to on nie podgrzewa tych grzałek, żeby nie musieć ich ponownie chłodzić. Logiczne, sensowne nawet. No ja to tak 2/3 tej filiżanki uważam espresso. Ciekawe, czy jest ciepłe. Jest. No i powiedzmy, że tak. I ta ilość się zaprogramuje, a zobaczymy, czy zapisał, jaka to jest ilość. Dzisiaj taki film, słuchajcie, monotonny, ale prosiliście o takie filmy. Napełnij zbiornik na wodę, jestem przygotowany. I od razu mówię, słuchajcie, nie róbcie tego, co robicie. Ja wiem, że wy to robicie. Czyli nie dolewajcie wody do ekspresu, tylko dolewajcie wody do wyjętego zbiornika. Bo zawsze wam się może rozlać, ale jecie po obudowie ekspresu. Nie znam konstrukcji tego ekspresu, jak to wygląda w środku, no bo ubolewam, ale nie wolno mi go rozkręcić. Ale w niwonach starszego typu, jak tu rozlewaliście, to laliście prawie że prosto do młynka. No i co, zapisał tą kawę? Przepisy na kawę, espresso. Wyostrz proszę, jaką nam tą ilość tutaj zapisał. 50 ml, czyżbym miał aż takiego cela? Zmiana temperatury, ilość live, jedna filiżanka, zapisz przepis. I właśnie, i zobaczmy przykładowo. Ile maksymalnie, aha, w ogóle, nie, jeszcze. Maksymalnie espresso pozwoli nam 240 ml, ok. Zostawmy na 50. Wyjdźmy stąd. A na przykład Americano. Ilość. Proszę wyostrz na ekran. O. Maksymalnie 360 ml. Czyli podobnie, 360 ml to jest ta wartość graniczna. Jeszcze wam pokażę taki trik, bo nie wszyscy widzieli film w grudniu. Można sobie taki sposób menu wyświetlać. Gdzieś tu było w ustawieniach. O, w ogóle jest cały dział programowania live pewnie. W ustawieniach było... tryb wyświetlania, właśnie. Można mieć Big Picture Mode albo Small Picture Mode. I wtedy mamy... jak wyjdziemy z tego menu... Wtedy mamy tak. Niektórzy wolą mieć wszystko na ekranie, wtedy te ikonki są mniejsze. No, kwestia gustu. Słuchajcie, bardzo fajny, czytelny wyświetlacz. Podejrzewam, że cała konserwacja tego ekspresu jest też również czytelna, ale zostawmy coś na live'a. Bardzo zgrabny ekspres, według mnie. Robi te kawy zimne, dla niektórych jest to ważne jako bajer, dla mnie nie ma to najmniejszego sensu ani znaczenia, bo tak uważam, słuchajcie, ale tu jakby nie oceniam. Każdy pije taką kawę jak lubi, to jest świat kawy, jest dla każdego dowolny. Więc robi te chłodne kawy, chilled tak zwane, tutaj tu się nie nazywają cold brew. Czy to ma coś wspólnego z cold brew? Bardzo niewiele, moim skromnym zdaniem. Przypominam jeszcze raz, ten ekspres kawanaprawa.pl u Wojtka w Zamościu, w serwisie Kawa Naprawa możecie kupić za 6100 zł brutto z 2-letnią gwarancją, także dobra cena, do odwołania. Ale to dzwońcie do Wojtka, kontakt macie w opisie filmu, kontakt był już podawany wielokrotnie tutaj. Przypominam o moich kawach. kawa@coffeedoctor.pl. I tyle, moi mili, bo to już kawał czasu ten film się nagrywa, 46 minut. Wystarczy tego męczenia. Zapraszam was w najbliższy poniedziałek na live. 20 stycznia o godzinie 19 widzimy się na live z tym ekspresem, więc wszelkie pytania, jeśli jakieś macie, ja coś pominąłem, o czymś zapomniałem, ten ekspres będzie stał tu odpalony, będziemy sobie o nim rozmawiać. Może nawet Wojtek wpadnie na live'a, zobaczymy, zapytam. Będzie mógł wam odpowiedzieć też na pytania jakieś dotyczące, nie wiem, dostawy, handlu i tak dalej.
No i tyle, słuchajcie. Pierwszy film rozruchowy w nowym roku. Nie jest lekko, słuchajcie, wrócić po 2-3 tygodniach przerwy. Jesteśmy w kontakcie, moi drodzy. Przypominam o socialach. TikTok, Instagram, Facebook, grupa na Facebooku. To tam rady i porady, słuchajcie. Przypominam, szukam jakiegoś małego lokalu w centrum Warszawy lub bliskiej Pradze. Jeśli ktoś coś gdzieś słyszał, piszcie, dzwońcie, dajcie znać. Zapraszam do zamawiania oczywiście kaw, które dumnie stoją po mojej prawicy. Kurna, patrzenie w odbicie lustrzane nie jest łatwe. Dajcie lajka, dajcie suba, rozkręcamy się powolutku. Będą testy kolejnych ekspresów, będą oczywiście naprawy. Już coś jest na podorędziu. W najbliższym czasie będzie ekspres Nivona, który uratowałem, odratowałem, wypieściłem. Obejrzymy go sobie. W środku, na zewnątrz, opiszę wam przy okazji, jak działa ekspres Nivona, jak działają jego poszczególne elementy. To będzie prawdopodobnie następny film w następnym tygodniu, ale jeszcze potwierdzę, zobaczycie. No i tyle, moi mili, słuchajcie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku życzę wam. Co złego to nie ja. Trzymajcie się cieplutko, dajcie łapeczkę, dajcie suba, żeby być na bieżąco. Będziemy testować kolejne ekspresy. Już prowadzę rozmowy z innymi firmami, więc jakoś to się tam ruszyło. A myślę, że to w tej chwili jedyne miejsce, gdzie możecie zobaczyć szczerą opinię na temat ekspresu. Jak on działa, ze swoimi plusami i minusami. Ja, szczerze mówiąc, minusów w tym ekspresie nie widzę. Nie widzę. Jak on będzie się zachowywał, jeśli chodzi o awaryjność? Ciężko się wypowiadać. Są to w miarę świeże modele, one wszystkie są na gwarancji. Wiem od Wojtka, że problemów z miękką wodą te ekspresy nie miewają. Jest tu przekonstruowany zaparzacz. Słuchajcie, wszystko to jeszcze ja sobie przemyślę. Do poniedziałku mam czas. Widzicie jakieś wady tego ekspresu? Piszcie. Nie widzicie? Oceniajcie. Zadawajcie pytania, żebyśmy mieli też może bazę komentarzy na poniedziałek. Zapraszam was na live na poniedziałek na 19. Będziemy mieli live poświęcony tylko i wyłącznie temu ekspresowi. Dzięki jeszcze raz. Kawa naprawa. Dzięki Wojtek za użyczenie tego ekspresu, bo 6000 wydać, żeby się pobawić ekspresem, to byłoby za dużo, więc fajnie, że mamy tak dogadaną współpracę, że użyczasz mi tych ekspresów. A dla was jeszcze przypominam, od poniedziałku na live zbieramy na DeLonghi Rivelia. Kupujemy ten ekspres, testujemy, oglądamy w podobny sposób, a potem robimy konkurs i ten ekspres DeLonghi, który kupimy z waszych donate'ów, trafi do któregoś z was, ale szczegóły na najbliższym live'ie, więc jeszcze raz łapa, sub, trzymajcie się, pozdrawiam, mówił do was Bartek, cześć!